W lutym robiliśmy podsumowanie roku, no i powiedziałem wtedy, że już mamy bilety na kwiecień, na początek kwietnia. No i tak, dostałem maila chyba pod koniec lutego, że termin przełożony kilka dni. Okej, no dobra, kilka dni, nie ma sprawy. Na początku marca kolejny mail. Tym razem bilet anulowany. No, na szczęście okazało się, że można przełożyć na inny termin, więc przełożyliśmy na 17 kwietnia. Several days later. Tak się zastanawialiśmy. No i zdecydowaliśmy się przełożyć nasz wyjazd do Grecji o tydzień. W sumie wiele to zmienia, tydzień, ale no może coś się rozluźni. Bilety są w Aegean Airlines, greckiej firmie, więc na szczęście możemy zmieniać bez opłat. A na dzisiaj plan jest taki, że lecimy 24 kwietnia. Najwyżej posiedzimy trochę na jachcie, na kwarantannie i tyle. No przynajmniej zobaczymy i trochę poczujemy tego sezonu. A może coś się zmieni. 3 days later. Super sprawa. Od 19 kwietnia nie ma obowiązku kwarantanny. Trzeba będzie co prawda zrobić test na wirusa PCR przed wyjazdem, no ale przynajmniej nie będziemy musieli siedzieć 7 dni na kwarantannie na jachcie albo w jakimś tam hotelu. Nadal nie można żeglować, tak? Ale przynajmniej obejrzymy sobie jacht po zimie, spróbujemy może jakąś wycieczkę zrobić na Eginę, a może gdzieś dalej. 48 hours later. Niesamowita sprawa. Dzisiaj 4 dni przed wyjazdem, czyli jest poniedziałek, a my wyjeżdżamy w sobotę. Dowiedzieliśmy się, że od soboty można żeglować. No właśnie czytam na stronie, greckiej stronie rządowej, że żeglowanie będzie co prawda z jakimiś ograniczeniami dozwolone, no ale wygląda to całkiem nieźle. I tyle. Więc nie wiem dokładnie, co to znaczy, no ale jest szansa, że no może jednak uda się troszkę pożeglować. Byłoby niesamowicie, bo to znaczy, żebyśmy się doskonale wstrzelili. No, jedziemy robić sobie test przed wyjazdem do Grecji. Dzisiaj jest czwartek. Jest czwartek, w sobotę mamy wylot, no i musimy zrobić test. Czyli co? No nowo. Cykl się zaczyna od początku, tak? Ale co? Będzie negatywny, czy nie? No chyba tak. Ja tam nie wiem. Jakiegoś mam stracha, że nie będzie. Tak. No to nie pojedziemy. No to wtedy nie pojedziemy. To wtedy nie pojedziemy. Tym razem troszkę jest inaczej. Byłem tutaj w październiku, gdy wypłynęliśmy na październikowy rejs. To był namiot, wjeżdżało się po prostu samochodem, poprali próbkę i się wyjechało. No a teraz jest kontenerek i trzeba wyjść z samochodu i wejść. No ten problem oczywiście, ale jest inaczej. To jak tam pakowanie? A no właśnie, to może przy okazji opowiemy, co pakujemy zwykle i co powinno się pakować. Na rejs. Na rejs do Grecji, więc to też nie zawsze na każdy rejs. Wiadomo, Grecja troszkę cieplej jest, więc tak. Najważniejsza rzecz to mieć sztormiaki, spodnie i kurtki.
No a w Grecji tak Też ciepło i to czy na pewno potrzebne są sztormiaki? Wiesz co, Jak no, ktoś jedzie tak sobie po prostu wykupił rejs powiedzmy w czerwcu albo w lipcu. w kwietniu się przydają, w maju się przydają i w październiku na pewno się też przydają. Wielokrotnie pływaliśmy i absolutnie się przydawały. Nawet wydaje mi się, że gdy w porcie było ciepło i słonecznie, wypływasz w morze, to po prostu jest większa fala, no to jest po pierwsze chłodniej, a po drugie może spadać deszcz, fala może cię zalać, więc lepiej po prostu mieć. Kolejna rzecz, to jak nie masz sztormiaka, to wydaje mi się, że jakiś polar czy jakiś shell by się przydał, nie? Polar to niezależnie od sztormiaka, prawda? A shell? Shell zamiast sztormiaka? Tak, jak jest ciepło, no to zawsze na wodzie jest chłodniej, w związku z tym wydaje mi się, że taki shell, ja biorę jeden i drugi na wszelki wypadek, no ale można się bez tego w zasadzie jedno albo drugie, tak? Co? Obuwie, tak? Jest ważne obuwie. No jeśli masz sztormiak i będziesz pływać w październiku albo w kwietniu, no to kalosze też by się przydały, albo przynajmniej jakieś buty, które nie przemakają. Mówi się o tym, że powinny zwykle buty mieć białą podeszwę, ale to po co? Po to, żeby po prostu nie rozstawiać tych śladów takich na pokładzie jachtu, ale chodzi o to, żeby nie były po prostu czarne i brudzące. Moim zdaniem nie muszą być białe, ale byleby po prostu nie brudziły, tak? Kolejna rzecz to kamizelki ratunkowe. No, kamizelka ratunkowa to też dotyczy takich żeglarzy, którzy bardziej tak wypływają sportowo, prawda? Tak. Jeżeli ktoś po prostu sobie chce popłynąć, jak to się mówi, rekreacyjnie, tak? No to raczej że zawsze takie kamizelki są dostępne na pokładzie. My mamy takie, takich na pokładzie się nie znajdzie, bo to są takie lepsze, one się po prostu pneumatyczne są, czyli uruchamiają się w chwili zetknięcia z wodą, no to po prostu pompują się, tak? Ważne jest to, że tu jest zawsze taki pas, który tutaj przechodzi, żeby zawsze go zapinać. Jak się już ma tą kamizelkę, to zawsze trzeba zapiąć, dlatego że po prostu kamizelka wyjdzie i na twarz. To się przydaje czasem, to są mitenki, tylko są takie dość znoszone, ale no to są takie rękawiczki bez palców, bez końcówek i bardzo się przydają, gdy trzeba szoty wyciągać, dlatego po prostu chronią dłonie przed szotami. Tak? Potrzebna jest czapka, ja to po prostu taką sobie mam, ale byleby coś chroniło przed słońcem, no i okulary przed słońcem i krem przed słońcem. No i oczywiście kolejna rzecz to jest elektronika. My akurat bierzemy dość sporo tej elektroniki, ale można pamiętać o takich rzeczach jak rozgałęziacz, bo wtedy wiele osób może ładować z tego samego gniazdka. Można pamiętać też o takiej ładowarce do zapalniczki, która jest USB na końcu i wtedy można też ładować sobie telefony, wtedy gdy po prostu nie ma prądu i się jest w rejsie. Warto też wziąć ze sobą słuchawki, żeby czasem się odizolować od współtowarzyszy, posłuchać sobie albo audiobooka, albo muzyki. To bardzo fajnie na morzu działa. Można wziąć ze sobą jakieś artykuły spożywcze, zwłaszcza takie, które albo nie ma sensu kupować tam na miejscu, na przykład sól taka, prawda? Więc jak się weźmie troszeczkę soli, to nie trzeba kupować kilograma soli w sklepie i potem tego wyrzucać, prawda? Można wziąć ze sobą, my często bierzemy ze sobą kawę po prostu albo herbatę, wyrzucamy, jeśli jest miejsce, to wtedy od razu mamy już gotowe, możemy przyjechać sobie zrobić kawkę. Wiele osób, jeśli leci samolotem, jak się jedzie samochodem do Chorwacji na przykład, to też wiele osób po prostu kupuje sobie w Polsce rzeczy i po prostu wiezie. No, my z tego względu, że pływamy w Grecji, no to po prostu kupujemy na miejscu.
To co my bierzemy często, bo się o tym nie pamiętam, to takie kubki na napoju, które po prostu można sobie zakręcić i sobie mieć własny kubek na jachcie. Bardzo fajna rzecz, nawet my mamy takie, które się przyklejają, chociaż one w zasadzie się akurat jak trzeba, to się odklejają i przewracają, ale są. No to w drogę. Dokumenty mamy, świadectwa świadectwa badań mamy, Passenger Locator Form PLF mamy, także chyba jesteśmy przygotowani. Okaże się. Lista nieco pusta, co? Pandemia. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane, and as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. No, okazało się, że mamy za ciężki bagaż podręczny. Musieliśmy poprzekładać z podręcznego bagażu do nadawanego parę rzeczy, no ale jakoś tak poszło, nie wiem. No i co ciekawe, pan powiedział, że tylko dzisiaj. No dobrze, w sumie nam się zgadza. Włożyliśmy, więc udało nam się przełożyć. Wszystko się zgadza teraz. Jest trochę zamieszania. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the ground. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh, dreamy, breezy, we go. Testy negatywne, bilety nieodwołane, wyruszamy, mimo pandemicznej niepewności. Czy na pewno będzie można żeglować? Czy Rafaela zdąży zejść do wody, bo jest jeszcze na lądzie? Czy będziemy mogli bez ograniczeń poruszać się po mieście? Przekonamy się już wkrótce. A tymczasem w dziecięcej naiwności, czy też filozoficznym wiem, że nic nie wiem, lecimy do naszej ukochanej Grecji. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond road. Dreamy, breezy. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.